Cześć, z tej strony Eryk Hasiński. Dzisiaj przyjrzymy się podstawowym i naszym zdaniem najważniejszym cechom licencji Windows Server 2025. Temu, w jakich wersjach występują, co oferuje każda z nich, jakie mają wymagania i ograniczenia. Omówimy też różnice między licencjami ROC, ON i ESD i podpowiemy, jaką wybrać w zależności od naszej sytuacji. Zapraszam. Windowsa Server nikomu nie musimy przedstawiać, przejdźmy zatem do konkretów. Wersja 2025 idzie śladem 2022, oferując 3 edycje: Essential, Standard i Data Center w 3 głównych kanałach sprzedaży: ROC, OM i ESD. Essential otwiera listę. Jest to edycja przeznaczona do najmniejszych firm z największymi ograniczeniami. Serwer musi mieć maksymalnie jeden procesor, do 10 rdzeni i do 128 GB RAM. Dodatkowo Essential jest dostępny tylko w formie ROC, czyli licencji przypisywanych do konkretnego urządzenia, konkretnego producenta. Essentiala możemy kupić z serwerem Della, HP, Fujitsu czy Lenovo, ale nie dostaniemy tej licencji do samodzielnie budowanych składaków czy bardziej niszowych marek. Nie możemy też przypisać takiej licencji do już posiadanego sprzętu. Essential musi być kupiony wraz z serwerem. W zamian za to licencja ma wbudowane, ale nierozszerzalne kale dostępowe dla 25 userów lub 50 urządzeń. Minusem jest to, że Essential nie pozwala nam podłączyć serwera do Active Directory w jakiejkolwiek innej roli niż kontrolera domeny, czyli nie połączymy kilku serwerów z Windows Essential pod jedną domeną. Kolejną różnicą w stosunku do wyższych edycji są prawa do wirtualizacji. Licencja Essential nie uprawnia nas do więcej niż jednej instancji systemu Windows na serwerze. No i dostęp zdalny. Essential poza 2 wbudowanymi administracyjnymi kalami RDS nie wspiera pulpitów zdalnych, czyli jeśli szukamy serwera pod to rozwiązanie, to Essential odpada. Z uwagi na cenę, najczęściej oscylującą w okolicy 1500 zł i tego, jakie ma ograniczenia, wybierany jest przez małe i średnie firmy z podstawowymi potrzebami IT. Jeśli w firmie pracuje kilka czy kilkanaście osób, nie potrzebujemy kilkunastu rdzeni CPU i nie planujemy wirtualizacji wielu systemów Windows, to śmiało możemy rozważyć taką oszczędność i wybrać podstawową licencję. Standard jest najbardziej popularny i rządzi się już nieco innymi prawami. Serwer może mieć dowolną ilość rdzeni, o ile każdy z nich będzie zalicencjonowany. Podstawowa licencja jest na 16 rdzeni i jest to minimum, które musimy kupić, by na serwerze postawić system. Nawet jeśli nasz serwer fizycznie ma 12, 8 czy nawet 1 rdzeń, czyli niezależnie od tego, czy mamy jeden procesor z 2 rdzeniami, czy 2 procesory z 8 korami, w obu przypadkach odpowiedzią będzie pełna 16-rdzeniowa licencja. Inaczej ma się sprawa w przypadku 4-procesorowych serwerów. Podstawowa licencja 16 core dopuszcza dzielenie jej na minimalnie 8-rdzeniowe części. A to znaczy, że kupując serwer 4-procesorowy, każdy z 4 rdzeniami, to mimo osiągnięcia łącznie fizycznie 16 korów, musimy kupić licencję na aż 32 rdzenie. Wiemy, to dość zagmatwane. Dla ułatwienia przygotowaliśmy tabelę. Szybko możecie z niej wyłapać wzór, jak poprawnie licencjonować bardzo różniące się od siebie maszyny. Co ważne, Microsoft interesuje liczba rdzeni fizycznych, a nie to, ile rdzeni przydzielimy systemowi w wirtualizatorze. Jeśli mamy serwer ze 128 rdzeniami i chcemy postawić nawet tylko jedną maszynę wirtualną z Windows Server, przeznaczając na nią, dajmy na to 8 rdzeni, to i tak powinniśmy mieć licencję na 128 rdzeni fizycznych maszyny. Jeśli chodzi o prawo do maszyn wirtualnych, jedno pełne zalicencjonowanie serwera daje nam prawo do albo jednej instalacji systemu na tzw. GOI blaszce, albo 2 zwirtualizowanych instancji, np. w Hyper-V. Czyli mając serwer 16-rdzeniowy i jedną licencję 16 rdzeni, mamy prawo do 2 maszyn wirtualnych z Windowsem. Jeśli chcemy tych maszyn mieć więcej, to musimy ponownie zalicencjonować serwer, kupując kolejne 16 rdzeni licencji. Wtedy zdobywamy prawo nie do 2, a 4 maszyn wirtualnych. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pamiętajmy, jeśli mamy serwer 24-rdzeniowy, to żeby zdobyć prawo do kolejnych 2 maszyn wirtualnych, nie dokupujemy 16 rdzeni, a całe kolejne 24. Znów zachęcam do spauzowania filmu na tabelce, by zobaczyć wzór licencjonowania w różnych przypadkach. Ok, mając z głowy rdzenie, możemy przejść do kolejnej części. Standard, w przeciwieństwie do Essentiala, nie ma wbudowanych licencji dostępowych, ani ich limitu. Dla każdego użytkownika czy urządzenia łączącego się z serwerem
powinniśmy kupić licencje dostępowe CAL. Dla tych, którzy mają korzystać z pulpitu zdalnego, konieczne jest dodatkowe dokupienie licencji CAL RDS. Obie licencje są dostępne w wersji User, przypisywanej do konta użytkownika, a nie urządzenia, z którego się loguje, lub Device, czyli licencji przypisywanej do konkretnych urządzeń komunikujących się z serwerem. W dużym skrócie, jeśli mamy w firmie 3 komputery, na których na zmianę pracuje 9 osób, to taniej będzie nam zalicencjonować CAL Device na te 3 komputery. Jeśli z kolei mamy na przykład księgową, logującą się do systemu z komputera w pracy, laptopa w domu i telefonu w aucie, to lepiej zarejestrować ją jako CAL User. Standard jest w pełni funkcjonalny w kontekście Active Directory. Może być kontrolerem domeny albo jej częścią. Do wersji licencji ROC, OM i ESD wrócimy w podsumowaniu. Teraz w dużym skrócie standard występuje w każdej z nich. Data Center to taki standard na sterydach. Najbardziej różni się licencjonowaniem maszyn wirtualnych. Nie ma na nie żadnego limitu. Czyli raz zalicencjonowana maszyna może mieć tak dużo maszyn wirtualnych, jak tylko uniesie sprzętowo. Ponownie zerknijmy do tabelki. Znów tutaj widzimy przeskok, w którym momencie konieczne jest dokładanie kolejnych licencji na rdzenie, a kiedy, jak w przypadku 4-procesorowych serwerów, warto dołożyć rdzeni, ale procesora, bo licencja i tak nie będzie tańsza. Też proszę zauważyć, że to, ile mamy maszyn wirtualnych, nie ma wpływu na ilość rdzeni licencji. Tylko przy 4-procesorowej maszynie, z uwagi na wymagane minimum 8 korów licencji per procesor, mamy nadwyżkę przy 16-rdzeniowej maszynie. Poza licencjonowaniem VM-ek, Data Center wygląda tak samo jak standard pod kątem CALI. DC wspiera też Microsoftowy Software Defined Storage i Software Defined Network, ale to funkcje raczej zaawansowane i ten film nie jest miejscem na opowiadania o nich. Jeśli chodzi o kanały sprzedaży i tego, co się z nimi wiąże, to mamy tak. Licencja ROC, czyli tak jak w przypadku Essentiala, licencje dostępne jedynie przy zakupie urządzenia konkretnego producenta i związane z nim na zawsze. Licencje OM, czyli licencje też dostępne tylko z zakupem serwera, ale już nieograniczonego marką. Czyli OM będzie pasować do na przykład różnych niszowych marek. Podobnie jak ROC, licencja jest związana ze sprzętem, do którego została kupiona. I licencje ESD. Jedyne, które nie są naklejką i nośnikiem dostarczanym wraz z serwerem. Są to licencje wieczyste elektroniczne, przypisywane są do konta Microsoft firmy i umożliwiają przeniesienie z jednego urządzenia na drugie. Tylko licencje ESD to umożliwiają. W przypadku ROC czy OM Windows jest związany z danym serwerem. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli zmienić urządzenie, to niestety nie zabierzemy licencji ze sobą. CAL dostępowe również występują w wymienionych wariantach, chociaż CAL RDS na przykład występuje jedynie w wersji ROC i ESD, pomijając edycję OM. I teraz najważniejsze pytanie. Jaka licencja pasuje do mnie? Jeśli kupujemy nowy serwer i wiemy, że nie będziemy go zmieniać przez całe następne lata, to duża szansa, że licencje ROC wyjdą nam najtaniej. Często pojawiają się też jakieś dodatkowe promocje ścinające ceny tych licencji właśnie przy zakupie go ze sprzętem. Jeśli sięgamy po sprzęt refabrykowany z podobnym nastawieniem, to licencje OM będą odpowiedzią na nasze potrzeby. Jeśli jednak jesteśmy nastawieni na to, że aktualny serwer jest jedynie przejściowy i za rok czy dwa wymienimy go na nowy, wtedy warto rozważyć licencję wieczystą ESD. Kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu procent więcej, ale pozwoli nam nie ponosić dodatkowych wydatków ponownie przy wymianie serwera. Jeśli zaś mamy już jakiś serwer i po prostu chcemy zdobyć nową wersję Windows Server, to pozostaje nam jedynie licencja wieczysta. OM i ROC odpada, bo muszą być zakupione wraz ze sprzętem. ESD z kolei możemy zainstalować w dowolnych okolicznościach. Przejdźmy też do najczęściej zadawanych pytań, które słyszymy jako autoryzowany dostawca Microsoftu. Jak jest licencjonowany Windows Server na rdzenie czy użytkowników? Jest na rdzenie serwera plus osobno na CAL dostępowe dla użytkowników i urządzeń. Czym są CAL i czy są obowiązkowe? Tak, CAL są obowiązkowe, są to licencje dostępowe wymagane do łączenia się użytkowników lub urządzeń z serwerem. User CAL czy Device CAL, które mam wybrać? Odpowiedź mamy wcześniej w filmie. Czy CAL z Windows Server 2022 działają w 2025? Nie. CAL muszą być z tej samej lub nowszej wersji co system, by działać. Na ile rdzeni trzeba licencjonować Windows Server Standard? Minimalnie na 8 rdzeni per CPU i 16 rdzeni per serwer.
Dobrze mamy to zobrazowane chwilę wcześniej na tych tabelkach, które pokazywałem. Czy trzeba licencjonować wszystkie rdzenie serwera? Tak. Licencjonujemy serwer fizyczny, a nie przydzielone zasoby w maszynie wirtualnej. Windows Server Standard czy Data Center, które się bardziej opłaca. Jeśli chcemy mieć więcej niż 10 czy 11 maszyn wirtualnych, to cenowo Data Center wyjdzie taniej. Jeśli chcemy mieć mniej i wiemy, że nie będziemy tego rozbudowywać, to możemy sięgnąć po standarda. Ile maszyn wirtualnych mogę uruchomić na standardzie, a na Data Center? Na standardzie w podstawie mamy 2 VM-ki, na Data Center bez limitu. Czy mogę dokupić maszyny wirtualne do wersji standard? Tak, przez dokładanie kolejnych licencji na rdzenie. Czy mogę zrobić downgrade z 2025 na 2022? Tak, możemy to zrobić. Czy starą licencję można przenieść na inny serwer? Zależy od jej typu. OM i ROG. Nie. ESD. Tak. Czy zdalne pulpity wymagają dodatkowych licencji? Tak, wymagają tzw. RDS skali, osobno od zwykłych Windows skali. Ile kali RDS potrzebuje? Tyle, ile użytkowników ma mieć pulpity zdalne. Czy SQL Server ma osobne licencjonowanie? Tak, zupełnie oddzielne od Windows Server. Czy tanie klucze z Allegro i eBay są legalne? Prawo unijne w niektórych przypadkach powie, że tak. Microsoft pewnie chętnie powie, że nie. Nie będziemy demonizować używanego oprogramowania, ale jak ze wszystkim trzeba się zastanowić, jaki mamy próg ryzyka do danego tematu, co możemy zyskać, co stracić i czy za kilkadziesiąt złotych może być legalne oprogramowanie za złotych tysiące. Najważniejsze punkty, szerzej omówione wcześniej, wypisaliśmy dla Was w tabelach porównawczych poniżej. Mamy też informacje, w jakich kanałach sprzedaży występują różne edycje. I raz jeszcze, jakie funkcje i ograniczenia oferują poszczególne dystrybucje. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą oprogramowania Microsoft. Oferujemy zarówno serwery z oprogramowaniem, jak i sam software. Na naszej stronie odnajdziecie pełne konfiguratory polizingowych i fabrycznie nowych serwerów z wybierałką Windowsów i różnych innych licencji. Jeśli materiał był dla Ciebie przydatny, to zachęcam do subskrybowania kanału i dodania łapki w górę. Do zobaczenia!